Cześć, ja jestem Sławek, a serię turystyczną na kanale Nowe Życie zaczynamy od Bублingen. Bублingen jest pierwszym miastem z serii 14, więc koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co można zrobić tutaj co można zobaczyć w Bублingen w ciągu jednego dnia i pewne ciekawostki na temat samego miasta. Zapraszam! Ja mieszkam w mieście obok Sindelfingen, więc do Bублingen przyjechałem rowerem, ale do miasta również można przyjechać pociągiem, samochodem lub autobusem. I muszę przyznać, że na pierwszy rzut oka Bублingen wydaje się być dużo bardziej żywe, uprzemysłowione i bardziej nowoczesne niż Sindelfingen. Zresztą spójrzcie sami na ten park technologiczny zaraz w centrum miasta. Jest to troszkę dziwne, ponieważ Sindelfingen jest liczniejsze pod względem populacji. W Bублingen mieszka jedynie 50 000 ludzi, a i powierzchniowo też Sindelfingen jest większe od Bублingen. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na temat samego Sindelfingen, odsyłam Was do odcinka w karcie, który się pojawi teraz po prawej stronie. Tam nagrałem odcinek sam o Sindelfingen. Spacerem trochę głębiej w miasto możemy spotkać salę kongresową, która jest otoczona przez dwa praktycznie jednakowe jeziorka, a nad którymi można też napotkać dziko żyjące gęsi. Jest ich bardzo dużo, co jest dobrym znakiem. Cały kompleks sal kongresowych jest otoczony dwoma jeziorami, a wokół nich można spacerować alejkami lub spędzić trochę czasu w parkach. Do tego na każdym kroku można znaleźć restaurację, w której można zjeść coś ciepłego, więc jest to dobra okazja na relaks i spacerowanie. Na spacerach po ogrodach i parkach okalających centrum kongresowe i jeziora wokół niego można spędzić naprawdę dużo czasu, ale przejdźmy teraz do historycznej części odcinka. Bублingen zostało założone już w 1253 roku, więc liczy sobie już ponad 750 lat. Mogą nas o tym uświadczyć takie budynki, które liczą sobie również ponad 500 lat, a cały ten rynek na wzgórzu kościelnym w Bублingen da nam znacznie więcej powodów do tego, żeby odczuć te czasy średniowieczne, w których Bублingen powstawało. Przez 2 lata od 1524 do 1526 roku na terenach całego landu Balenia Wirtembergia i na całych terenach okalających Stuttgart toczyło się powstanie chłopskie. Powstanie chłopskie przeciwko panom feudalnym, którzy chcieli wprowadzić kolejne prawo ograniczające swobody i wolności chłopów i zwiększające ich wyzysk. Ten pomnik za moimi plecami upamiętnia najbardziej krwawą bitwę tego powstania, bitwę pod Bублingen, gdzie zginęło ponad 3000 chłopskich żołnierzy. Więcej informacji o wojnie chłopskiej możecie się dowiedzieć z tego muzeum w Bублingen, z Muzeum Wojny Chłopskiej w Bублingen. Prezentują tam naprawdę fajne artefakty, bardzo ciekawie przedstawiona cała ta historia jest i cóż, zachęcam, bo zwiedzenie muzeum zajmuje być może 30 minut jedynie, a można spędzić miło czas i dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej wojny.
Przez miasto przebiega też regionalna linia kolejowa, a została ona podłączona już do miasta w 1879 roku, co pozwoliło później na industrializację miasta. Podczas I wojny światowej w Böblingen wybudowano bazę lotniczą i lotnisko, a już po wojnie to lotnisko stało się głównym lotniskiem stanu Landu Badenia-Württembergia, pozwalając na rozwój przemysłu lotniczego. W czasie II wojny światowej w Böblingen stacjonowała baza lotnicza, a lotnisko służyło siłom powietrznym Luftwaffe. Jak widzicie za mną, dzisiaj pas startowy lotniska został zalany i służy jako park do rekreacji mieszkańcom Böblingen. Niestety przez działania wojenne i zrzucenie 440 bomb na Böblingen przez siły aliantów w 1943 około 70% Starego Miasta została zniszczona. Kościół został wskutek tych wydarzeń zniszczony i dopiero po wojnie z powrotem odbudowany. A tablicę upamiętniającą te wydarzenia możemy znaleźć na tyle kościoła protestanckiego na samym szczycie wzgórza kościelnego. Po wojnie miasto Böblingen przypadło amerykańskiej strefie okupacyjnej i rozpoczął się proces dynamicznej odbudowy. Do miasta przyjeżdżali ludzie, a Böblingen w ciągu tylko 2 dekad potroiło swoją populację. Jak za mną widzicie, amerykańscy żołnierze są tutaj obecni do dzisiaj w bazie Panzerkaserne, która to baza przed wojną była instalacjami armii niemieckiej. A jeżeli ktoś nie ma ochoty na zwiedzanie miasta, to jedyne 5 minut samochodem od centrum jest basen odkryty. Można z niego korzystać w ciągu sezonu letniego i spędzić może trochę czasu z rodziną. A jeżeli niekoniecznie macie ochotę na otwarty basen albo podróżujecie poza sezonem letnim, to zawsze możecie skorzystać z basenów termalnych, które są czynne przez cały sezon. Dla miłośników dzikiej przyrody i spacerów po lasach polecam każdemu, żeby się wybrać na małą wycieczkę pieszą do Spatzensee. To jest właśnie to jeziorko, które mam za plecami. Jest bardzo blisko miasta i można dojść bezpośrednio z Böblingen i nacieszyć się trochę naturą. Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest to bardzo ciekawe miejsce w Böblingen. Jest Motor World. Jest to szczególne miejsce dla wszelkich fanów motoryzacji. Możemy tutaj zobaczyć przepiękne samochody i to te najnowsze, te najbardziej usportowione, do tych najbardziej starych, do tych klasyków motoryzacji. Cały kompleks składa się z 2 hal. W jednej można kupić samochody, takie właśnie klasyki, można je pooglądać, można wejść sobie nawet na łódź. W drugiej zaś hali jest cała wystawa samochodów przeróżnej maści, sportowych, tych bardzo starych, Porsche, Lamborghini, tych największych, najlepszych marek, Bentleyów. Niesamowite doświadczenie. Pod sufitem nawet są podwieszone samoloty. Można sobie naprawdę pooglądać te wszystkie samochody z bardzo bliska. Niesamowite przeżycie. Można tutaj spędzić naprawdę długi czas, po czym można sobie pójść do knajpy. Cały ten kompleks posiada swój własny browar, w którym waży swoje piwo, więc jest to naprawdę niesamowite miejsce. Jeżeli chcecie spędzić więcej czasu, jest to ciekawe miejsce, w którym na pewno się nie będziecie nudzić. Okej, słuchajcie, jest jeszcze jedna atrakcja, o której chciałem, żebyście wiedzieli, która jest w Böblingen. I jest to atrakcja dość taka symboliczna, niewiele wnosi, aczkolwiek wiele ludzi chce zaliczać takie punkty. Jesteśmy w Böblingen na środku, zaraz koło Böblingen, na środku Landu Badenia-Württembergia. Dokładnie ten kamień określa geograficzny punkt środka landu. Cóż, wiele ludzi lubi takie punkty, ja też bardzo lubię, dlatego go odwiedziłem. Polecam Wam bardzo serdecznie również. W tym odcinku to już wszystko. Chciałem Wam podziękować za to, że wytrwaliście do końca, a
Jak widzicie, 5 pocztówek już jest przygotowanych, będzie wysłanych do zwycięzców z odcinka zapowiedziowego, którzy odgadli w komentarzach, jakie będzie pierwsze miasto, które odwiedzę. Spróbuj wziąć też udział w tym konkursie, mini konkursie w komentarzach. Spróbuj odgadnąć, jakie będzie kolejne miasto, jakie odwiedzę, a z tamtego miasta wyślę pocztówkę do Ciebie. W tym odcinku to już wszystko i czekajcie na kolejny odcinek. Zasubskrybujcie kanał, żeby go nie pominąć i widzimy się już za tydzień.